Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się czymś, co na swój sposób zrewolucjonizowało rynek strzelecki i nie tylko, a mianowicie jest to powłoka, farba ceramiczna Cerakote. Jak możecie zobaczyć, na koszulce również mam właśnie nazwę Cerakote. Między innymi w pracy zajmuję się też malowaniem, właśnie tym Cerakotem. Osobiście uważam, że jest to coś, co jest rzeczą dobrą na tle innych, które do nas przychodzą z zachodu czy tam ze Stanów. Jest to coś, czym można bardzo dobrze zabezpieczyć, zmodyfikować, spersonalizować, czy też odnowić swoją broń. No i nie tylko broń w sumie, bo tej farby, tej powłoki używa się również do wielu innych celów. Generalnie jest to jedna z najtrwalszych powłok, jakie możemy położyć na swoją broń lub tam inne akcesoria, których potrzebujemy. Ma ona bardzo dużo kolorów w swojej palecie, dużo zastosowań, sporo różnych serii tych kolorów, które tam czasami nadają się od czegoś innego, ale o tym powiem też w dalszej części materiału. Co to jest Cerakote? Jeżeli chcemy mówić w takim typowym języku producenta, czy takim języku, jak to jest napisane i podane na stronie, Cerakote jest to polimer ceramiczny opracowany w laboratoriach NIC Industries w Stanach Zjednoczonych. Zapewnia on możliwie maksymalną trwałość, twardość, odporność na ścieranie, odporność na korozję, wysokie temperatury i środki chemiczne. Dzięki nowoczesnemu składowi może być nakładany na większość powierzchni, takich jak metale, tworzywa sztuczne, kompozyty, drewno i inne. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda z mojego doświadczenia, no to głównie jest takim Cerakotem, głównie pokrywa się rzeczy metalowe ogólnie. Jeżeli na przykład taka cała 75, CZ75 jest zrobiona z metalu, a taki Glock na przykład ma cały polimerowy szkielet, no to nakładamy to i na polimer, i na metalowe elementy ogólnie w broni, czyli tam zamki, różne inne rzeczy. Trzyma się ona dobrze tego i tego, choć osobiście uważam, że lepiej jest to kłaść na jakieś tam detale zrobione z czegoś twardego, ponieważ jednak trzyma się to lepiej tego wszystkiego. Nakładamy to w sumie na wszystko, nakłada się to na wszystko. Możemy, tak jak już wcześniej powiedziałem, malować tym metal, aluminium, polimery, szkło, drewno, chociaż z tym drewnem to też nie jest takie proste, bo najpierw trzeba jakiś wcześniej podkład, bo całkiem mocno to drewno wsiąka i potem nie wygląda to estetycznie na tyle, jak powinno wyglądać. Ogólnie używa się tego do zabezpieczania broni, czy też jakichś innych rzeczy z nią związanych. Ten Cerakote jakoś głównie w sumie tutaj wszedł na ten rynek z myślą o zabezpieczaniu powierzchni broni, akurat tym Cerakotem. Jeżeli chodzi o właściwość tej powłoki, co jest w niej takiego niezwykłego, czego nie mają inne powłoki, jak na przykład oksyda, czy tam jakieś, powiedzmy, inne malowanie, bo tam, nie wiem, CZ-ki, czy tam jakieś inne pistolety często są malowane jakąś tam po prostu farbą, która nie jest aż tak odporna. Ale o co chodzi? Jeżeli chodzi o właściwość powłoki Cerakote, no to jest to cienka, bardzo wytrzymała i dobrze kryjąca warstwa o dużej odporności m.in. na pękania i odpryski przy uderzeniu w malowaną powierzchnię. Tutaj nie będę Wam czytał dokładnie tych nazw profesjonalnych testów, które one przechodziły, bo na przykład tutaj macie pękania i odpryski przy uderzeniu, no to jest test Impact Resistance ASTM D2794. To akurat Wam oszczędzę, ale jeżeli chodzi o to, na co ten Cerakote był testowany, no to tak jak już powiedziałem, na pękanie i odpryski, na korozję malowanych powierzchni, tutaj ponad 3500 godzin w teście Salt Spray, bardzo duża twardość malowanej farby, bardzo duża elastyczność, odporność na pękania przy zgniataniu, czyli jeżeli na przykład mamy jakiś detal i on, powiedzmy, zaczyna nam lekko pracować,
to ta farba nie pęka, tylko jest na tyle twarda, ale i elastyczna, że potrafi się do tego detalu dostosować. Czyli no, dalej zostaje nam ładna powierzchnia, ładne wykończenie tą farbą, ona się nie łuszczy na przykład. To jest bardzo duża jej zaleta. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, no to mamy tutaj bardzo dużą odporność chemiczną, między innymi na preparaty do czyszczenia broni, preparaty do czyszczenia hamulców, czyli aceton, różne alkohole, benzynę, rozpuszczalniki malarskie. Cerakote jest również odporny na pot, na krew, czyli często się tego używa na przykład do broni myśliwskiej, żeby zabezpieczyć tam te sztucery lub inne jednostki broni przed po prostu działaniem krwi zwierzęcej, bo jak może wiecie, może nie wiecie, jak tam na pooksydowany sztucer gdzieś tam chlapnie zwierzęca krew, to on w moment potrafi zardzewieć, potrafi po prostu ta powłoka się zniszczyć. Więc jeżeli chodzi o to, to jest kolejna rzecz, takie mocno zabezpieczające. Co do grubości warstw tego cerakotu, które się kładzie, no to grubość warstwy jest to od 12 do 25 mikronów. To jest 1/1000 mm. 1 mikron to jest 1/1000 mm, czyli 12 lub 25 mikronów to jest 12 do 25 tysięcznych mm, czyli no jak sami możecie już zauważyć, jest to bardzo cienka warstwa, która przy różnych elementach, które mają małe tolerancje spasowania, możemy ją kłaść, ponieważ ona tam nie zaburzy nam pracy różnych podzespołów. Jeżeli to działa jakoś suwliwie, ewentualnie gdzieś jedno musi wejść w drugie, to położenie tej farby nam nie dołoży, że tak powiem, grubości tego materiału. Jeżeli chodzi o odporność termiczną, to w zależności od serii, ponieważ w Cerakocie takich głównych serii, które się używa, to mamy serię H, serię E oraz serię C i V, to odporność termiczna waha się od 260 stopni w serii H do 980 stopni w serii V. Czyli ta farba na jakimś detalu jest w stanie wytrzymać nam takie temperatury, czyli powiedzmy, że no od 260 stopni do 980. To jest naprawdę duża wytrzymałość termiczna, jeżeli chodzi o pokrywanie tą powłoką, nie wiem, różnych elementów motoryzacji, które potrafią się bardzo mocno rozgrzać, czy na przykład pokrywaniu tłumików na broń, które przy strzelaniu ogniem ciągłym również potrafią osiągnąć naprawdę dużą temperaturę. Jeżeli chodzi o kolory i serie w całości oferty Cerakotu, no to mamy tutaj ich stronę cerakote.com, gdzie możemy wejść na ich sklep, wejść w zakładkę Coatings i pojawi się nam tutaj ich strona, gdzie mają w ofercie swoje kolory i serie. Zaczniemy ogólnie od takiej prezentacji małej. Jak sami możecie zauważyć, no jest tego trochę. Tutaj mamy podane przykładowe kolory Cerakotu. Tutaj mamy te flaszeczki małe, takie to są FX-y. To jest coś w stylu, powiedzmy, że tak powiem, brokatu, który można do tych farb dodawać. No może nie do tych farb, bo to się maluje jako osobno. No w każdym razie robi to taki właśnie brokatowy efekt. Jeżeli chodzi o kolory, które są, to jak sami widzicie, jest tego bardzo dużo. Można sobie wybrać naprawdę różne wzory, różne kolory, różne jakieś tam wariacje na ten temat. No widzicie, no tutaj akurat te kolory są takie mało pstrokate, ale jak sami widzicie, możemy sobie wybrać powiedzmy filtr, jeżeli chodzi o jakiś tam kolor. Mamy ich trochę, czy fioletowe, czy różne róże i czerwone, niebieskich, tu sobie odznaczymy, samych zielonych widzicie, że jest całkiem dużo. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o serię, no to mamy serię H, to jest ta seria najbardziej popularna, którą się głównie maluje. Seria H to jest seria farb wypiekanych w temperaturze od 70 do 150 stopni. To jest taka standardowa powłoka Cerakote, która po prostu jest ich najwięcej kolorów, najwięcej z nich możemy wyrzeźbić sobie jakichś tam wynalazków. Mamy kolory matowe, kolory w połysku, kolory tam metaliki.
Jedne trzymają się lepiej drugie trzymają się gorzej, bo niektóre są śliskie, niektóre są tam bardziej matowe, więc jak robimy jakieś kamuflaże, to trzeba uważać na to, że jeden kolor do drugiego może się po prostu nie trzymać. To jest seria H, mamy dodatkowo jeszcze serię E. Seria E to jest seria Elite. One są trochę bardziej śliskie, trochę bardziej odporne na temperaturę i jakieś tam zadrapania, czy efekty mechaniczne, nie, efekty źle powiedziałem, czy bardziej na właściwości mechaniczne. No generalnie one, tak jak już powiedziałem, są wypiekane w troszkę większej temperaturze. Tutaj w tych kolorach chyba nie ma niczego, co jest matowe, wszystko jest bardziej w połysku. Tej serii E stosuje się więcej, jeżeli nie robi się kamuflaży, tylko robi się to powiedzmy w jednym kolorze. No są trochę bardziej wytrzymałe, tak to można nazwać. Jeżeli chodzi o serię H i R, no to są kolory, które mają teoretycznie maskować jakieś tam detale w kamerach termowizyjnych. Ja nie sprawdzałem tego osobiście na żadnej termowizji. Producent tak to podaje, możecie sobie sprawdzić u nich tam w jakichś instrukcjach. Nie malowałem tymi kolorami, nie używałem ich nigdy, więc nie wiem dokładnie jak one wyglądają. Wiem tylko, że są takie na stronie. Mamy jeszcze serię V. Seria V to właśnie są te kolory, które są używane do pokrywania jakichś detalów, które mają tam się rozgrzewać do bardzo wysokich temperatur, czyli tam do tych 980 stopni. No i mamy serię C, która jest serią Cerakote'u i jest niewygrzewalna. Nią po prostu malujemy jakiś detal i czekamy, aż utwardzi się, wysychając bez odpowiedniej temperatury. Mamy jeszcze serię Clear, czyli jest to lakier bezbarwny, którym tam powiedzmy możemy pokryć później jeszcze jakieś tam kolory, jakieś tam detale. Że tak powiem, drugą warstwą, która ma nam, nie wiem, nabłyszczyć jakiś kolor albo tam, no zależy to, co chcemy robić z tym Cerakote'em. Naprawdę zastosowań jest bardzo dużo. Możemy z tym kombinować naprawdę na wiele sposobów, z tego względu, że używa się tego praktycznie do wszystkiego. Używa się tego praktycznie do wszystkiego, jeżeli chodzi o to, do czego się tego używa, bo no w sumie to też chciałem Wam powiedzieć, gdzie ten Cerakote zawędrował. Jeżeli chodzi o takie główne używanie go na rynku, no to jest to broń. Nie ukrywajmy, głównie jest to broń palna. Używa się tego, aby tą broń spersonalizować, czyli zrobić coś typowo po swojemu. Przykładem może być mój karabin, który pomalowałem sobie właśnie w całkiem pstrokate kolory Cerakote'u. Tutaj pewnie teraz go widzicie, jak on wygląda. No jest to mój autorski projekt. Całość kolby drewnianej pomalowana jest Raptorem, taką farbą poliuretanową, jak dobrze pamiętam. Później przechlapana Cerakote'em. Lufa też, całość karabinu ogólnie jest malowana Cerakote'em razem z dwójnogiem, który też sam zrobiłem. Także jeżeli chodzi o broń, no to mamy dużo opcji personalizacji. Możemy malować ją w bardzo wiele wariantów. Sami widzicie, że mamy takie typowe jednokolorowe projekty i mamy też sporo bardziej odważnych projektów, które no każdy sobie robi pod siebie. Jeżeli nie chodzi o samą personalizację, no to możemy też korzystać z tej farby, odnawiając samą broń, bo bardzo często trafia nam się coś, co jest po prostu zewnętrznie zniszczone i ten Cerakote jest bardzo dobrym wariantem do tego, żeby tą broń odnowić, ponieważ no, jeżeli mamy jakąś powłokę, która jest już no, zdrapana, zniszczona i nieładna, to ten Cerakote w sumie działa dobrze, jest estetyczny, jest ładny, możemy wybrać dużo kolorów i po prostu tą broń można odnowić na naprawdę wiele możliwych sposobów, ponieważ jak mieliśmy, nie wiem, czarnego Glocka, który jest bardzo mocno ściorgany, no to możemy na przykład zrobić sobie z niego coś, co nam będzie bardziej leżało do gustu, czyli pomalujemy, nie wiem, zamek na jeden kolor, szkielet na drugi kolor, czy po prostu jakiś tam kamuflaż na niego nałożymy, odnawiając już go.
Często zdarza się tak, że sporo myśliwych przychodzi, żeby tą broń im zabezpieczyć po prostu, bo już gdzieś tam powiedzmy im się gdzieś porysowała, a na przykład przychodzi ktoś, kto ma tak zwane kaprawe łapy, poci mu się ręka, złapie tą lufę, lufa zaraz mu rdzewieje, więc prosi o to, żeby zabezpieczyć mu całość tej broni Cerakotem, bo wtedy wie, że no już się raczej z nim nic nie stanie. Jeżeli chodzi ogólnie o malowanie tej broni, czy tam, no na razie skupiamy się na broni, więc jeżeli chodzi o malowanie broni, to możemy malować ją jednokolorowo, możemy ją malować w kamuflaże, tych kamuflaży naprawdę jest bardzo dużo, możemy sobie w sumie wymyślać co chcemy. No, co sobie wymyślimy, to jesteśmy w stanie sobie pomalować, ewentualnie jeżeli my nie malujemy, no to jesteśmy w stanie poprosić kogoś, kto się tym zajmuje, żeby nam to zrobił tak jak my chcemy. Więc możemy robić różne kamuflaże, możemy robić różne przecieraki, różne inne wariacje, na przykład malowanie, nie wiem, gąbką, czy też malowanie przez jakieś inne, jakby to nazwać. No można malować przez wszystko. Możemy, nie wiem, dołożyć sobie jakiś tam zerwaną gałąź i przez nią po prostu psikać na tą broń. No naprawdę Cerakote daje nam bardzo dużo możliwości. Możemy praktycznie wymyślić wszystko, co nam wpadnie do głowy. To by było tyle, jeżeli chodzi o broń. Jeżeli chcecie zobaczyć sporo inspiracji samego malowania broni, to na stronie cerakote.com, którą już widzieliście wcześniej, jak Wam pokazywałem kolory, w zakładce Gallery macie do przejrzenia kilkaset, jak nie kilka tysięcy realizacji broni palnej. Dodatkowo bardzo często też maluje się samą farbą ceramiczną akcesoria do broni, czyli na przykład tłumiki. Bardzo często jest to wybierana powłoka przez producentów tłumików z tego względu, że ona ma dużą wytrzymałość właśnie na temperatury. Tłumiki malują się w jednokolorowe wzory, może nie. Tłumiki maluje się jednokolorowo, można malować się również w jakieś dziwne wariacje, w dziwne wzory. Niektóre są malowane bardziej w typowy kamuflaż, niektóre są malowane trochę bardziej śmiało, w jakieś tam powiedzmy pstrokate kolory. Coraz więcej producentów tłumików idzie właśnie w Cerakote, ponieważ no, wiadomo, że jest to jedna z najbardziej trwałych powłok, jak nie najtrwalsza powłoka, której teraz się używa właśnie w przemyśle strzeleckim, przemyśle militarnym. Więc zwracajcie uwagę na to, bo jeżeli macie pomalowany, jeżeli kupujecie jakiś na przykład, nie wiem, tłumik czy jakieś inne akcesoria, które są malowane Cerakotem, to wiecie, że prawdopodobnie będzie to jedna z najtrwalszych powłok, jakich mógł Wam zaoferować producent. Tak więc jeżeli chodzi o akcesoria, no to tłumiki czy różne manipulatory, jakieś rzeczy, które często są sprzedawane na rynku strzeleckim, właśnie coraz częściej są malowane farbą ceramiczną Cerakote. Oprócz broni i akcesoriów coraz częściej widzi się, że w Cerakote idą ludzie, którzy interesują się ASG, bo dużo replik jest właśnie malowanych Cerakotem. Dużo ludzi, którzy posiada takie repliki, odzywają się właśnie do lakierników, żeby im to pomalowali, ponieważ chcą mieć tą broń, nie wiem, spersonalizowaną, chcą mieć ją zabezpieczoną, chcą mieć ją po prostu zrobioną po swojemu. Także jak sami możecie teraz zauważyć, no można zrobić na tych replikach naprawdę ciekawe wzory, można zrobić z nich ciekawe rzeczy, więc rynek ASG też coraz bardziej idzie w malowanie właśnie farbą ceramiczną. Już odchodząc od typowego rynku strzeleckiego, Cerakote kładzie się również na nożach. Sporo knife makerów, sporo ludzi, którzy po prostu gęsto i użytkuje bardzo mocno różne noże, różne narzędzia, również decyduje się na pokrycie ich właśnie farbą ceramiczną Cerakote z tego względu, że są wtedy one bardzo mocno zabezpieczone właśnie przed korozją, przed różnymi chemikaliami, przed działaniem, nie wiem, natury, czyli tam jakaś pogoda powiedzmy. Wiadomo, że jeżeli mamy nóż, który jest zabezpieczony Cerakotem i gdzieś tam po jakiejś wyprawie rzucimy go mokrego, wilgotnego do szafki, szuflady czy do plecaka, to nic się nam z nim nie stanie. Także również
maluje się sporo noży, sam sporo takich noży malowałem. Czasami można zrobić na nich bardzo fajne realizacje, gdzie pewnie zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Także rynek knife makerów również coraz bardziej zaczyna iść właśnie w kładzenie powłok Cerakote. Niektórzy robią to sami, niektórzy oddają to do profesjonalistów, którzy mogą na tym zrobić naprawdę ciekawe wzory. Kolejną rzeczą, do której Cerakote jest też często używany, są to akcesoria turystyczne codziennego użytku, jak na przykład kubki, jak sami możecie zauważyć. Codziennie rano piję z takiego kubka kawę. Kubki, termosy, różne inne akcesoria, karabinczyki, czy no w sumie wszystko, co możecie sobie wymyśleć ogólnie. Jeżeli macie jakąś rzecz, którą użytkujecie całkiem często i może nawet nie chcecie jej zabezpieczyć, ale chcielibyście sobie po prostu ją jakoś spersonalizować, żebyście mieli to po swojemu, w swoich kolorach, w swoich wzorach, w swoich akcesoriach, w swoich jakichś tam wymysłach, no to możecie pomalować Cerakotem praktycznie wszystko. No nie maluje się gumy, bo na gumie to się będzie łuszczyć. Aluminium, stal, drewno, polimer, szkło, jakaś tam ceramika, szklanki, filiżanki, kubki. No praktycznie wszystko możecie tym pomalować. Oprócz akcesoriów turystycznych można z tego zrobić też całkiem ciekawe ozdoby. Jak widzicie tutaj, to jest w sumie ozdoba, która widnieje u mnie w domu na półce, na szafce. Mi się ona bardzo podoba. W sumie stoi już ponad 2 lata. Także po prostu pokazuję Wam, że dosłownie można z tego Cerakote'u wyrzeźbić wszystko. Dodatkowo często maluje się tym akcesoria motoryzacyjne. Tutaj nie mam akurat dużo przykładów, żeby Wam pokazać. Jednym z tych przykładów właśnie są końcówki do rur wydechowych, ale maluje się tym wszystko. Maluje się tym tłumiki, maluje się tym wydechy, maluje się tym silniki, pokrywy silników, felgi. No naprawdę czego dusza zapragnie. Zresztą jak wejdziecie sobie na stronę Cerakote'u, to tam w galerii będziecie mogli sobie przefiltrować praktycznie wszystko, co wpadnie Wam do głowy. Jeżeli pomyślicie sobie, że coś można pomalować i tam w galerii, w filtrze wpiszecie sobie to prawdopodobnie już ktoś to pomalował. Także oprócz części motoryzacyjnych dodatkowo maluje się akcesoria sportowe, rzeczy na siłownię, różne gryfy, handle czy nawet obciążenie, rowery, hulajnogi, naprawdę czego dusza zapragnie. No i jeżeli chodzi w sumie o miejsca, które malują w Polsce Cerakotem, jest ich kilka lub teraz nawet kilkanaście. To jeżeli jesteście z okolic Warszawy, to polecam Wam udać się do Top Gunu. Tam na pewno zrealizują Wam praktycznie każdy Wasz projekt, który byście chcieli ogarnąć. Jeżeli chodzi o rzeczy niekoncesjonowane, które można wysłać pocztą, ewentualnie jeżeli jesteście z okolic Rzeszowa, to serdecznie polecam Wam firmę Cerakote Lab, w której Michał na pewno zrobi Wam najbardziej popieprzony projekt, który sobie wymyślicie. Zresztą teraz pewnie będą wyświetlały się Wam jego realizacje. No, Michał jest zajebistym fachowcem, jeżeli chodzi o malowanie.
więc praktycznie zrobi Wam wszystko, co będziecie chcieli, żeby Wam zrobić. Michał maluje noże, tłumiki, broń, kubki, termosy, no czego dusza zapragnie. Dodatkowo na hasło Anatomia broni palnej u Michała będziecie mieli 15% zniżki na malowanie, także śmiało piszcie do niego na Facebooku, odzywajcie się, malujcie co chcecie. Michał naprawdę jest jednym z lepszych fachowców, jak nie najlepszym w swojej dziedzinie w Polsce, więc zapraszam Was do niego. Michał również współpracuje z firmą FTCS Personalizacja Broni, więc jeżeli chodzi o różne malowanie kałachów czy jakichś akcesoriów do nich, to na pewno chłopaki ogarną ten temat bardzo dobrze. Także jeżeli by chodziło o całość tematu Cerakote'u, no to chyba to wszystko, o czym mogę Wam powiedzieć tak po prostu do kamery. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Ja sam Cerakote'em maluję około 2 lat w sumie. Nie jest to ani trudne, ani proste, po prostu trzeba łapać doświadczenie. Osobiście uważam, że ten rynek Cerakote'ów w Polsce będzie się powiększał, ponieważ no, ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że dobrze zabezpieczone elementy, czy to broni, czy to nie wiem, noże, czy to jakieś elementy turystyczne, raz pomalowane potrafią przetrwać kilka, jak nie kilkanaście lat i zajebiście wyglądają. Dodatkowo są fajnie zabezpieczone. No, robi to robotę. Jest to naprawdę zajebista powłoka, której się używa do naprawdę wielu rzeczy, a będzie używało się do jeszcze większej ilości rzeczy. Także podsumowując, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Chętnie Wam na nie odpowiem. No i co? Standardowo, jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, przekażcie go innym ludziom, którzy mogą być zainteresowani tym tematem. I standardowo, widzimy się w następnym materiale. Na razie.